Mi brakuje czasu. Jakbyś chciał, nigdy nie ma czasu na nic. Na emeryturze nie ma czasu. Ostatnio pracowałam przed emeryturą w Ośrodku Kultury w księgowości. Ostatnia moja praca zawodowa to było budowlaniec. Zaszedłem na kierownika wydziału. Zimę przeżywamy najgorzej. Źle się czuję, bo taki człowiek jest przygnębiony. Chodzisz od lodówki do pokoju i nie masz co z sobą zrobić. Cały czas w domu, w domu, w domu. Można zwariować. Nie? No jeszcze jeden dzień to jeszcze możesz posiedzieć, ale dłużej się nie da. Ja nie wiem, co byśmy robili, jakby nie było działki. Nie wyobrażam sobie. Absolutnie nie wyobrażam sobie. Ta działka w tej pandemii to nam uratowała życie, bo my byśmy w domu nie przetrzymali. Nie wiem, co byśmy ze sobą robili, no. Ja jestem założycielem tych działek Jakieś 40 lat temu. i Urząd Miasta właśnie to miał i zaproponował nam to pole. No i wybrano zarząd. Ty wiesz, ile tu było chętnych na działki? My musieliśmy robić losowanie. Oczywiście to losowanie było sfingowane, bo dziadek był w tej komisji. Te losy były już w kieszeni. Tak się zrodziło, słuchaj. Pierwsza nazwa tego to było Serwinowo. Zaczęło się od planowania altanki najpierw. Tą altankę ja sam zaprojektowałem, to później te projekty porozdawałem. Człowiek był młody i to jest takie dążenie do czegoś. Coś mieć, żeby coś mieć swojego. Taka odskocznia od miasta. W domu mówisz tak, dzisiaj nie tknę nawet palcem, ale przyjeżdża działkę, tu coś rośnie niepotrzebne. O, tam jest suche, trzeba obciąć. Ja sieję przede wszystkim, słuchaj, i kopię, bo dziadek jak pokopie trochę, no to zaraz go ten kręgosłup boli. Mnie też boli, ale tam jakoś mniej chyba. I ja cały rok, coś mi się gdzieś nie podoba, to idę, wykopuję, leję wodę, wsadzam i rośnie. Jak nie robisz pół roku, czy tam miesiąc, czy dwa, jak przyjdziesz, to nie wiesz, co w ręce wziąć. Szczepionki winogronów, podcinanie drzew. Chociaż ja bardzo też lubię obcinać. Tam takie małe gałązki, to się denerwuje, że on obcina, ja bym to sama obcięła. Od A do Z, to malowanie, wiesz, wymiana, te ławki, to wszystko sam. Ja to wszystko sam robiłem własnymi rękami. O, koszeniem ja się nie zajmuję, nie. To już dziadek, to jest jego robota. Ulubiona część to jest babci. Przede wszystkim wszystkie kwiaty. Cieszę się, że kwiatki kwitną, że tu nowy kwiatek jakiś zakwit. Żyje się bardziej tak na luzie, nie w pośpiechu. Ten czas nie jest tak zobligowany i taki poukładany. Za moich czasów większe zaangażowanie było w pracę. W tej chwili dużo jest takich, że ani się uczyć nie chcą, ani pracować nie chcą, ale żyć chcą wygodnie i za darmo. Teraz młodzież siedzi po komputerach.
Każdy rozchodzi się ze szkoły, czy z pracy, czy do swojego domu, zamyka się. Tak nie są spontaniczni tacy razem. Kawałek pokoju pustego, to jeden siadał na jakiejś harmonii, grał i takie były spotkania właśnie. 2 lata różnicy między nami jest, nawet niecałe. Tak się jakoś potoczyło, ja wiem. Tak miało być chyba. Co by powiedziała? No nie jest złym człowiekiem. On ma swoje wady, ja mam swoje wady. On zawsze mówi, że jestem nie do życia. Czasami jest do życia. Jakby nie patrzył, dobiega 58 lat. To coś mówi za siebie ostatecznie, nie? Tak jak w każdym małżeństwie. Jest raz dobrze, raz źle. Jedno z najważniejszych chyba w życiu, ja tak uważam, że rozsądek musi zwyciężyć. No musi być kompromis, bo inaczej to nie da rady. Za co jestem wdzięczny? Że jako tako mam zdrowie. Jeszcze dopisuje mi na tyle, na ile. Za to, że w ogóle żyję i że wyszedłem z bardzo ciężkiej choroby, nie jednej. No właściwie jestem szczęśliwa, że mam was. Jestem za to wdzięczny, że no jakoś mi jeszcze to zdrowie dopisuje, mimo to, że mam 79 lat. Słuchaj, to marzeń bym miała mnóstwo, ale to już niewykonalne. Jeszcze, oj, na przykład do Afryki bym chciała pojechać, do Turcji, do... Jak tak pokazują tą Kenię albo Meksyk. My sobie zdajemy z tego sprawę, że my się, wiesz, zbliżamy do końca życia. Tak jak każdy, nie ma cudów, no to tak jest, że trawa jest i zaczyna usychać i uschnie i nie ma jej. I tak samo i to. Nie żałuję niczego. Naprawdę nie żałuję niczego. Chyba nie, no bo to już nie ma sensu nawet żałować czegokolwiek. Nie wiem, czy bym chciała coś zmienić, jakby było od początku. No udało się, no nie możemy narzekać. Było na początku biednie, było bardzo biednie, ale jakoś jak już stanęliśmy na te nóżki, nie brakowało nam w życiu niczego. No i jakoś pomału wychodziliśmy na prostą. Tylko dzięki swojemu takiemu samozaparciu, dążeniem do czegoś, bo jakby tak człowiek się opuścił i przyjął tak, że tak jest i tak niech będzie, no to by nic nie miał. Chciałbym, żebyśmy oboje jak najdłużej przeżyli, żebyśmy się do końca dogadywali, wiesz, pomagali sobie nawzajem. Pokój na świecie, żeby tych wojen nie było, żeby jakoś dożyć tych lat swoich. I może tak się stanie.